No i witamy Was bardzo serdecznie po raz kolejny. Gaś tą maszynę, Seba, gaś ją! Gasimy. Gaś tą maszynę, Seba, dobry sprzęt, dobry koń pociągowy, dobra maszyna tutaj, jeśli chodzi o rozrzutnik, ale to Ty już za chwilę co nieco powiesz, nie? Co ja będę tu teoretyzował? Dobrze. Wychodzę powiedz. I omawiamy maszynę. Witam Cię, Witam. Ile? 150 koni czy więcej? 160, No. podkręcone na Czy 180. seryjnie 160 mniej więcej tak było, Tak, nie? mniej więcej 180. 180. Który rocznik? 2008. 2,8. I motogodzin ile tam masz? 12200. 2,8. Z tej matematyki za mocny człowiek nie był, nie? Ile? 17 lat, nie? Tak. 17 lat będzie miał. No, 17 rocznik. A długo go masz? Od 2015 roku. Czyli już chyba 15, 10 lat. 10 lat. Służy. Służy. Jak najbardziej. Oby tak dalej. W kuluarach żeśmy rozmawiali, że dbasz o maszyny. Staram się. Gospodarstwo tutaj rodzinne, wielopokoleniowe, jak my to mówimy. Tak. Sprzęt, żeby służył, trzeba go konserwować, trzeba robić systematycznie przeglądy, trzeba robić te naprawy bieżące. Tu wspominałeś, że już jakieś luzy na przedniej osi się pojawiły, nie? Dokładnie, wszystko zostało. Końcówki drążków, tego typu rzeczy, nie? Już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale warto o tym wiedzieć, że takie rzeczy trzeba robić. Zużywają i trzeba wymieniać. Trzeba zrobić i kwestia bezpieczeństwa, bo jak w transporcie, bo to też dzisiaj te ciągniki są w miarę szybkie, kagańce pościągane, jak to się mówi, bywają, więc wiadoma sprawa, że to są kwestie bezpieczeństwa, gdzieś tych luzów ani na osi, ani na tym układzie kierowniczym być nie może. Słyszałem też, że układ tam paliwowy troszeczkę już tam były już, jak to mówią, wtryski zużyte, trzeba było wymienić na nowe. I na to wszystko podkręcenie trochę mocy też. Do 100, ile mówiłeś? 180. A słychać jak to mruczy. Ta wersja premium, jednak 4 zawory na cylinder, to jest to. Wersja premium, mocna hydraulika, wydajna. Tu widzę nawigację też masz zamontowaną, jest nawigacja. Poprawia wygodę, komfort pracy. Tak, jak najbardziej. I przede wszystkim tą precyzję, nie? Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie pracy bez tego. A, widziałeś. Ale jest koń pociągowy, jest ciągnik, ale my tak naprawdę spotkaliśmy się, bo już Matki Boskiej, normalnie mówi się pieniężnej, my mówimy Matki Boskiej, azotowej. Już się pojawił, zatem możemy aplikować nawozy, możemy aplikować oborniki. Dzisiaj testujemy, bo jest jakiś zamysł. Jak to mówią, nawozy sztuczne i nawozy naturalne. Naturalne, czyli organiczne. Dokładnie. Seba. Dzisiaj rozrzucamy kurzaka. Tak. Kurzaka, bo Wy generalnie macie produkcję roślinną dokładnie. I Ty z zewnątrz, że tak powiem, pozyskujecie obornik. Tak, pozyskujemy obornik z zewnątrz, zakupujemy go tutaj od pobliskiego kolegi, który ma kurniki. Jasna sprawa. Jak się kupuje, czy to nawozy mineralne, czy nawozy organiczne w postaci obornika, no chce go się zaaplikować dosyć precyzyjnie, maksymalnie precyzyjnie, tak, jak żeby to się to, da. jak to mówią, było jak najlepiej rozrzucone. A zarazem stosunkowo jak najtaniej, bo im dokładniej je rozrzucimy, rozproszymy po tym polu. Mało tego, ostatnio spotkałem się z takimi opiniami po pracy tego rozrzutnika, że on nie rozrzuca, a wręcz rozściela. No, coś w tym jest. I właśnie przy materiałach, jak ja to mówię, trudnych do rozrzutu, do aplikacji i taki materiał dzisiaj właśnie robimy. Pomiot tutaj kurzęcy, czy to oborniki indycze właśnie, pomioty indycze, są to materiały suche stosunkowo, lekkie, a tym bardziej zawierają dużą ilość tej słomy i chodzi o to, żeby to było właśnie ładnie, równomiernie rozrzucone. I tutaj mamy adapter tak zwany poziomy, dwuwalcowy, połączony z adapterem tarczowym. Który ładnie rozdrabnia tą słomę. Oczywiście tutaj w kuluarach możecie to sobie dokładnie zobaczyć, jak to wygląda. Mimo że materiał jest bardzo lekki, rozrzucamy według nawigacji przy pełnym pokryciu równomiernym 12 metrów szerokości. Dawkę żeśmy tutaj ustawili sobie na 10 ton na hektar i tak to robimy. Ale o samej maszynie już bliżej. Połączenie przede wszystkim tutaj na mocnym dyszlu, na mocnym zaczepie kulowe, tak żeby tego ciągnika nam
nie powodowało tu żadnego bicia, żadnego Dokładnie. cierpienia tylnego mostu. Hydraulika prosta, bo ty masz na maszynie, bo ty masz rozbudowaną hydraulikę na ciągniku, czyli na elektrozaworach możemy sobie tutaj wszystko podregulować. Rozrzutniki obornika i przyczepy Bergman. Niezawodność i wysoka jakość wykonania. A ty wiesz o tym, że rozmawialiśmy, że on jest trochę krzywy, ten rozrzutnik? Dlaczego krzywy? A no tak pomyśleli te profesory, inżyniery od rozrzutników, że jego skrzynia jest rozbieżna, rozbieżnego kształtu. Chodź Czyli... tu bliżej tutaj do mnie. Tak. Jest rozbieżnego kształtu, czyli przód maszyny jest węższy, tył jest szerszy, czyli jak ten materiał jest pchany ku tyłowi, rzecz jasna, to on się nam nie blokuje, nie klinuje. A tym samym zapotrzebowanie na moc jest zdecydowanie mniejsze. Rozumiem, czyli jest mniejsze tarcie ogólnie. Mniejsze tarcie jest dokładnie, a tym samym nie zużywają nam się burty maszyny w tej tylnej części, bo gdy materiały typu wapna różnej konstrukcji byśmy rozrzucali, no to gdzieś ten napór, to tarcie powoduje zużycie i przecieranie tych burt. Tak mówiliśmy, masywny dyszel, zaczep tutaj kulowy, no i co? No i fajna amortyzowany właśnie dyszel. Amortyzacja mechaniczna, prosta tutaj na Sinen blokach, ale jakże poprawiająca przez nasz komfort pracy. Super. Seba, idźmy dalej. Bardzo mocne łańcuchy, 4 łańcuchy, czyli 2 rzędy belek, 25 ton na zrywanie każde z łańcuchów, czyli łącznie mamy 100 ton. Musiałoby zostać przekroczone, żeby te łańcuchy nam uszkodzić. Dokładnie. Konstrukcja masywna, ale samonośna. I co dalej? Duże koło ogromne, to co sam miałeś nawet obawy. Uważaj, nie będziemy tyle ładować, jak będziemy jeździć tam między ścieżkami, bo nam gdzieś ta maszyna przysiądzie. Nic takiego się nie dzieje. Ogromna średnica R50, tak, promień R50. 480 mm po szerokości, opona radialna, fajnie, niskociśnieniowa. Niskociśnieniowa, dokładnie. Co za ładnie rozkłada się na powierzchni pola. Nie? Pięknie to powiadasz, duża powierzchnia styku między oponą a powierzchnią. A to co nam daje, wiadomo, że ta maszyna nawet w trudnych warunkach nie lgnie. I przy dużym nawet załadunku, powiedzmy tak, dzisiaj my mamy materiał pod tym kątem przyjemny, bo mamy lekki materiał. Napstroszony, ale lekki. Ale jak już przychodzi rozrzut, wysiew wapna, to już jest nieco inaczej. Jest wtedy tonaż jest całkiem inny. Całkiem inny. Dla przykładu, tutaj mieliśmy 350 mniej więcej kilogramów w metrze sześciennym do 500, a jak mamy wapno, to mamy odwrotną proporcję. 3 razy tyle. Dokładnie, a nawet więcej, bo w metrze sześciennym potrafimy mieć około 1,5 tony towaru, więc i łatwo przeładować. Więc jak będziesz wapno rozrzucał, a wiem, że jest taki zamysł, to uważaj, żeby nie przeładować, a żeby nie ugrząznąć. Maszyna mimo wszystko konstrukcyjnie ona sobie poradzi, ale nie ma co przesadzać. No wiadomo. Idźmy dalej. Poza dużym kołem, co jest bardzo istotne i bardzo ważne, to tak naprawdę tylna część maszyny. Jak to się mówi, w wielu sprzętach jest ten przód ważny, ale w rozrzutniku obornika akurat ta dupka dupka ponieważ ona robi całą robotę. Adapter dwuwalcowy poziomy, tak jest, z ogromną ilością noży zamontowanych tutaj pod kątem, żeby też łatwiej było niwelować te przeszkody, czyli kamienie, głazy, trelinki, bo różne rzeczy nam się trafiają. No i adapter tarczowy, rozrzucający oczywiście napęd wałka WOM na 1000 obrotów. Prędkość obrotowa talerzy, które mają średnicę 90 cm, wynosi około 860 obrotów na minutę. Duże przekładnie mocne Rogeberga, tak jest, z wychodzącymi wałkami o średnicy FI 50 mm i mało tego, każda z przekładni jest zabezpieczona osobnym, odrębnym sprzęgłem. Czyli jak trafia nam przeszkoda w postaci nawet szyny na adapter poziomy, rozłącza nam się przekładnia napędzająca tylko i wyłącznie adapter poziomy. No i teraz wpadnie nam przeszkoda, nie wiem, na lewy talerz, rozłącza nam się przekładnia lewego talerza. Wpadnie nam przekładnia na prawy talerz, rozłącza nam się przekładnia prawego talerza. Powiedz mi, Seba, taką rzecz, bo mamy ten adapter poziomy, mamy adapter tarczowy.
Jaki efekt roboty z ciągnika, jak to widzisz w lusterkach? Czy to trochę więcej, szerzej robi niż obrys maszyny, jak to dawniej było? Tak, jak najbardziej. Czyli rozumiem, że szeroki rozrzut. Szeroki rozrzut. Tak. Jak na ten lekki materiał, który rozwozimy, tego kurzaka, to naprawdę jestem zdziwiony, że fajnie szeroko rozrzuca. Mamy uszykowaną szerokość na 12 metrów, ale myślę, że rzuca z 18 i mamy pokrycie tutaj na nakładki, tak zwane jak przy rozsiewie nawozu, tak żebyśmy mieli po całej szerokości, po całej powierzchni ten rozrzut równiutki, rozparcelowany. O to dzisiaj chodzi, żeby produkt, który rozwozimy, równo nam pokrył. Dokładnie. Widać, że sznurka trochę jest, siatki przede wszystkim. Siatki to nie było sznurkowane, a siatka. Widzimy na wyposażeniu gilotyna, tu tylna pokrywa, oczywiście dla celów bezpieczeństwa mamy tu zaworem zabezpieczone, więc możemy pod nią krążyć. Oczywiście wyłożona specjalną wykładziną, która niweluje nam uderzenia kamieni i innych materiałów, tak aby jej tutaj nie zniszczyć. No i super, przynajmniej później od zewnątrz lakier nie odpadnie. No też, dokładnie tak. Zadowolony w ogóle z pracy tej maszyny? Jak najbardziej. Pokaz, jak dla mnie, na plus. Czyli petarda. Petarda. Seba, kawał roboty zrobiona, ale jeszcze coś tam zostało, więc... Ale jeszcze tych ton masz przed sobą, a już powoli dzień dobiega ku końcowi, a dzisiaj chcesz to skończyć, bo warunki są takie, że szybko trzeba przytalerzować, żeby tego azotu nie uciekało nam do atmosfery. Dokładnie, bo każdy, jak to mówią, każdy gram azotu dzisiaj to są nasze kochane pieniążki i musimy je szanować. Dokładnie. Trzymaj się, dzięki Ci. Bardzo dziękuję. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.